Dzisiaj będzie odcinek dla światowej finansjery. Może jakieś pieniądze przyjdą. Że raczej nie będę obrażał, więc... Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w piątek w kolejnym odcinku naszej serii Jednym Słowem. Tak nam się to porobiło, że nam się zrobiła w tym tygodniu taka trylogia, bo zaczęliśmy od Rzemyka, ten Rzemek nas zaprowadził do Rzemyka Świętego Pawła i do przesłuchania Świętego Pawła, ale sobie poczytałem to przesłuchanie Świętego Pawła i tam jest jeszcze jedno super słowo. Mianowicie, jak Pawła tam przesłuchują, to jeżeli tam sobie może zajrzeliście do Dziejów Apostolskich, tam gdzie go przesłuchują, to jest 22 rozdział, gdyby sobie ktoś szukał, to jest taki moment, że nagle się, tam chcą go bić tego Pawła, nie? Tam chcą zrobić mu krzywdę i Paweł nagle się takim unosi się obroną i mówi: nie możecie mnie krzywdzić, nie możecie mnie wiązać, nie możecie mnie sądzić, bo ja jestem obywatelem rzymskim. I wtedy pada taki strach na wszystkich, no bo kurde, to jest Rzymianin, a rzeczywiście Rzymianina bez sądu to w ogóle nie dotykaj. No więc zaprowadzili go tam do jakiegoś trybuna bodajże chyba i on gada tam z tym trybunem i ten trybun go pyta, mówi: skąd ty wziąłeś to obywatelstwo rzymskie? Mówi: ja, żebym je zdobył, to musiałem wydać ogromną kupę pieniędzy, żeby sobie kupić to obywatelstwo rzymskie. A Paweł mówi: ja nie wydałem ani grosza, mam je od urodzenia. W sensie po prostu urodziłem się już z tym obywatelstwem. No i wtedy tam trybun jest taki zdziwiony i rzeczywiście mówi: nie dotykajcie go, nie będziemy go bić, bo to nie wolno. Przyznam szczerze, że bardzo mi się ta scena podoba. W sensie szczególnie to, że trybun musiał wydać kupę pieniędzy, żeby sobie kupić to obywatelstwo rzymskie, który pewnie w ogóle, nie wiem, no może był chyba, kurczę, Rzymianinem. To dziwne, żeby sobie Rzymianin musiał kupować obywatelstwo rzymskie, ale pewnie czegoś po prostu nie wiem historycznie. Mniejsza o to. Tam jest bardzo ciekawe słowo, ta kupa pieniędzy, w sensie dosłownie tam jest słowo kapitał. To jest bardzo ciekawe greckie słowo, dlatego że ono jest związane, słowo kapitał, kapite, z głową. W sensie chodzi o to, co jest podstawą głowy, co jest sednem, co jest główne. No właśnie pewnie stąd jest słowo głowa też. Czyli coś głównego w życiu. To słowo w kontekście właśnie finansowym oznacza kapitał, w sensie sumę pieniędzy, ale ono też oznacza naprawdę, no po prostu głowę. Pojawia się u świętego Marka, na przykład jak wysłał Pan swojego sługę, no nie, może pamiętacie, do takich tam niegodziwych rolników i napisane, że oni go uderzyli kamieniem w głowę. I tam jest właśnie to samo słowo. Czyli mówiąc krótko, kapitał to jest takie coś, co może być bardzo ważne, bardzo wielkie, podstawowe, a jednocześnie to cię może uderzyć w głowę. O co mi chodzi? Zauważcie w tym zestawieniu świętego Pawła z tym trybunem. Trybun się musiał strasznie napracować, żeby zdobyć ten kapitał. Paweł ma go od tak. Paweł po prostu, bez żadnych pieniędzy, obywatelstwo rzymskie, czyli naprawdę bardzo ważną i potrzebną wtedy rzecz w tamtym świecie, dostaje od tak. Pytanie, czy przypadkiem nie przesadzasz z tym staraniem się o pieniądze, o kapitał, o to, żeby mieć, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć na przyszłość i tak dalej? Czy przypadkiem nie oszczędzasz jak głupi, żeby mieć wielki kapitał, no bo przecież mogą przyjść trudne chwile i tak dalej? Nie chcę tu oczywiście gadać teraz pół godziny, bo mamy tylko minutkę, o pieniądzach, ale weźmy się w ogóle, nie ośmieszajmy tymi pieniędzmi. I ja zdaję sobie sprawę, tak, już widzę tam te wszystkie komentarze: o, powiedział ksiądz, którego utrzymują nasze podatki, żeby się nie martwić o pieniądze. Aha. Stara biblijna zasada: nie martwisz się masz, martwisz się nie masz. Proste. Paweł, człowiek Boży, jak potrzebuje obywatelstwa rzymskiego, to mu Pan Bóg to obywatelstwo rzymskie załatwi i to od urodzenia. A tam chłop całe życie się męczył i pracował, żeby zdobyć ogromne pieniądze, żeby sobie to kupić. Jak się okazało, niewiele mu to dało. Moi drodzy, rzeczywiście kapitał może cię uderzyć kamieniem w głowę. To może być coś, co cię zniszczy, a nie coś, co ci pomoże. I zazwyczaj mają ten kapitał ludzie, którzy się o niego nie troszczą. I nie chodzi mi teraz oczywiście o to: przestańmy pracować, przestańmy się zajmować pieniędzmi, będą miliony. Nie, to zupełnie nie o to chodzi, bo to nie chodzi o to, żeby mieć pieniądze. To, czego potrzebujesz, jeśli będziesz z Bogiem, to ci Pan Bóg załatwi. Oczywiście, jeśli będziesz z Bogiem. W takim sensie musisz dać Panu Bogu możliwość działania. Jak sam będziesz nieustannie się o to martwił, to będziesz do końca życia ciułał, do końca życia się męczył i zawsze będziesz mieć poczucie: ciągle mam za mało, ciągle mi brakuje, ciągle nie mam tego, co potrzebuję. Spróbuj dzisiaj o tym pomyśleć. Czy przypadkiem nie zrobił z tego kapitału, czyli z głównej rzeczy, jak mówi greckie słowo, właśnie głównej rzeczy swojego życia? Nie rób tego. Święci, którzy są blisko Pana Boga, wszystko od Niego dostają. Więc jest bardzo prosta opcja, żeby tak było.
Była kiedyś taka kara dekapitacji, tak ładnie nazywali, nie? Właśnie to Cięcia jest głowy. słowo, kapitał, nie? To jest kapita, to jest głowa, nie? Ciekawe, że to właśnie tym się nazywało. Ale teraz wszystkie te komentarze tutaj pod tym będą. Po prostu kocham szczególnie te komentarze, jak zawsze piszą: z moich podatków żyjesz, darmozjadzie. Tak, żyję z twoich podatków i bardzo za to dziękuję, że mnie utrzymujesz. Naprawdę jestem strasznie wdzięczny, bardzo dziękuję. Super, że mogę żyć dzięki tobie.